Get ready with me to go to bed. You have to say this. W połowie lutego część ekipy spróbowała swoich sił na drugich trialsach do ADCC. Okay, get ready with me to go to sleep before trials. Odbyły się one w Belgradzie, w Serbii. Oh shoot. Takie ogórki. Z trenerskiego punktu widzenia jestem zadowolony, ale to zaraz rozwinę. Pineapple and ice cream. Rate this bombo combo, please, for us. Kombo. Face for the vlog. Can this night get even better? Oh, if you Martin take like- says it can. Przez 5 godzin odważenia zjadłem 7400 kalorii. Wait, I can't fuck some in. Okay, whatever. Żeby ustalać Tragedia. ile Kasper wyniesie na wagę w dzień zawodów. A przypominam, że ja nie walczę jutro, w sobotę, tylko w niedzielę, więc cały No, dzień, jeszcze 24 cały dzień godziny jutro. na ładowaniu. Over A under A półtora zjadł gryza. 7000 kalorii w 2 godziny, więc wyobraźcie sobie co zrobi, jakby nie miał 24 godziny. Trialsy do ADCC to są po prostu najlepsi zawodnicy z 2,5 kontynentu tak naprawdę, bez podziału na kategorie zaawansowania, znaczy bez podziału na pasy. Jeden z takich ciekawszych występów to jest Sebastian Patyk. Poszło mi dobrze, udało mi się wygrać 3 walki. Przegrałem tak naprawdę tylko ze zwycięzcą całego turnieju, z Nikolajem Wetrowem. Dał walkę niesamowicie wyrównaną z późniejszym zwycięzcą kategorii. Wiedziałem, że to jest topowej rangi grappler i że muszę po prostu dać z siebie wszystko, wjechać od razu z pełną agresją, tak żeby postawić jakieś wysokie warunki na samym początku. Jakby założenie było takie po prostu, żeby cały czas atakować od samego początku, żeby gdzieś w jakimś chaosie może coś po prostu udało się zrobić. Zacząłem gdzieś od razu szukać jakichś wkrętek, pobolo i różnych akcji. Cała walka była w ogóle bardzo dynamiczna od samego początku do samego końca. Obaj byliśmy mocno zajechani po tej walce, uważam. Niestety gdzieś w pewnym momencie w strefie punktowej Nikolaj odkręcił mnie do pleców, skontrował mi bolo. To, co mnie zdziwiło, że Seba, tak jak nikt z Seby nie jest w stanie skontrować berimbolo, to jemu się udało, przez co stracił pół plecy. Nie całe, także nie stracił punktów. Udało mi się uciec z tych pleców i nie było cały czas 0-0. Dotrwaliśmy do dogrywki, w dogrywce cały czas gdzieś próbowałem atakować, ostatecznie niestety wymiana zapaśnicza z reprezentantem Rosji nie była po mojej myśli. W momencie dogrywki Sebastian już był tą wizualną przewagę w plecy, trzeba było się troszeczkę otworzyć, żeby zaatakować, żeby pokazać sędziemu, że jednak jest tą bardziej aktywną stroną, prowadzącą. No i przy tym otwarciu no, Seba potknął się, stracił punkty. Uważam, że i tak dałem dość dobrą walkę. Przegrałem dopiero w dogrywce. I wydaje mi się, że to była najbardziej równa walka, którą stoczył Wetow podczas tej walki. Nawet finał z Pirmanem nie był tak zacięty. Także polecam w ogóle, żeby obejrzeć, ponieważ no, piękne jiu-jitsu, naprawdę kawał świetnej walki. Tak naprawdę zegar go uratował. Myślę, że jakbyś miał tam jeszcze, nie wiem, z 20 sekund więcej, to mógłbyś to ty wracać z biletem? Nie wiem, to jakby ciężko spekulować coś takiego, nie? To naprawdę wszystko się może zawsze wydarzyć w walkach i ja również gdzieś tam miałem wcześniej takie sytuacje i wiadomo jak to jest z końcówkami czasu, czasem ktoś troszkę lekko odpuści czy coś, ale w każdym razie miałem szansę faktycznie, prawie również byłem za jego plecami i mówię, i były zarówno
dobre akcje z jednej i z drugiej strony i wydaje mi się, że była bardzo widowiskowa walka i myślę, że pomimo, że ją przegrałem, to mogę być z siebie zadowolony. Seba's face as it was. Oh my god. Damn, I didn't know Seba can do this. Jak zwykle, jak wszystkie moje walki prawie i często tak się dzieje, że no tak jak mówię, bardzo dużo walczę z chaosu i czasem uda mi się coś dobrego zrobić, a czasem wpakuję się przez to w jakieś kłopoty, nie? I mimo tego, że gdzieś zrobiłem tego wrestle-upa, wygrywałem dwójką, gdzieś może trochę za mocno się rozluźniłem i potem miałem terapaty w końcówce i musiałem bronić również tego, żeby nie wpiął mi się za plecy. Tak, wydaje mi się, że bardzo duża zasługa była z tego, że mieliśmy spore przygotowania gdzieś z tych różnych pozycji, sporo żółwia, sporo pleców i jakby wszystkie te pozycje wałkowaliśmy wielokrotnie przed tym startem i myślę, że przyczyniło się to mocno gdzieś do tych sytuacji, które pojawiały się w walce dosyć często na zawodach. Taka ciekawostka, że z Tomem Manuerem z Estonii biłem się w tym miesiącu 3 razy na 3 różnych turniejach. Tak się złożyło. Nie miałem nigdy takiego przypadku, że walczyłem tak często z jedną osobą i muszę powiedzieć, że no Tom jest bardzo dobrym zawodnikiem i mimo tego, że udało mi się wygrać wszystkie 3 pojedynki, bo walczyliśmy na Solcie, potem na Trialsach i w zeszły weekend również na Contenderze. Wszystkie walki udało mi się wygrać, ale wszystkie były bardzo wyrównane i ciężkie. Udało mi się właśnie od razu na samym początku, gdzieś miałem też dobrą akcję, wkręciłem się gdzieś za plecy, od razu gdzieś wylądowałem, że miałem trójkąt. I pokusiłem się o pójście po balaszkę, nie? I poszedłem po balachę, z tej balachy to mi uciekł, no i potem gdzieś walka toczyła się dalej. Czy jesteś w stanie zrobić szpagat, bo pokazałeś na tej jednej walce, tak. że potrafisz. Dosyć mocno mi to pomogło właśnie z Tomem. W sensie byłem rozjechany całkowicie nogami, miałem jeszcze rękę gdzieś pod przeciwnikiem i w ten sposób sobie trzymałem tą bazę, nie? I czułem się tam dosyć komfortowo, nie? Czułem, że nie jest w stanie mnie gdzieś wychylić ani w jedną, ani w drugą i na pewno mogło być to irytujące dla Toma, nie? Również było jakby kłopoty, nie? Gdzieś w końcówce, mimo tego, że wygrywałem, nie? Podobnie jak z walką z Islandczykiem, ale no dowiozłem punkty do końca i udało się to wygrać, nie? Ale na pewno można gdzieś, na pewno trzeba gdzieś to przeanalizować i wyciągnąć wnioski tego, żeby jakby lepiej gdzieś dociągać te punkty do końca, tak żeby mieć większą pewność w walce. Do ćwierćfinału dotarł Kacper Garczyński. W pierwszej walce trafiłem na mocnego przeciwnika z Dagestanu. Wiedziałem, że stylistycznie nie będzie on mi pasował. Nie dawaj, tak nie dawaj nogą. On bыстрее już tak. Nie dajesz, вот, поймал, молодец. Miałem bardzo dużo prób tam wkręcania się pod nogę. Tak, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Nagryziło się, nagryziło. Вот. Czy nawet miałem jakieś próby sweepa, czy balaszki na rękę. Nic nie mogłem wykończyć, był bardzo silny. Na szyję, nie zgadza to. Na szyję, na głos. Naprawdę nie mogłem go przełamać.
No ale w połowie walki zaczął robić beton w zamkniętej gardzie z góry, no i dostał ujemnym i tak naprawdę tym minusem wygrałem tą walkę. Ciężka walka, no i bardzo silny przeciwnik, nie? Więc było ciężko, dużo sił na niego straciłem. Naprawdę też świetny występ, dużo poddań. W kolejnej walce trafiłem na młodego, mocnego zawodnika z Wielkiej Brytanii. Udało mi się tam go poddać taktarowem na nogę, poszliśmy na taką wymianę, w sumie taki western. No właśnie widziałem na rolce, jak mi tam skleili, że moja kostka też bardzo mocno tam się powykręcała, ale w sumie jest wszystko w porządku. No i co? No i było poddanie, jestem zadowolony z tej walki. Po raz kolejny pokazałeś, że nie warto z tobą wchodzić na takie wymiany leglokowe na taktarowy. No, ja zapraszam, nie? Mam nadzieję, że będzie coraz więcej osób, które będą chciały to ze mną robić i będą chciały udowodnić, że są lepsze w tych wymianach, więc mam nadzieję, że coraz więcej osób będzie wchodziło na te wymiany, na western tak zwany. Świetnie tam się wkręciłeś do tego outside dashi, tak jakby złapałeś tą nogę, zrobiłeś fikołka i tak jakby nagle się znalazłeś w outside dashi. To znaczy, no bardzo dużo tych zadaniówek tutaj robimy, przygotowywaliśmy się pod te zawody, no i tak w sumie wyszło po prostu taka pamięć mięśniowa. Nie wiem, w sumie nie planowałem czegoś takiego. Wkręciłem się, zakręciłem i wylądowałem w takiej pozycji, więc w sumie spoko. Jestem zadowolony z tej akcji. Miałem tą walkę z tym zawodnikiem z Ukrainy, który zdobył srebro na trialsach teraz. Zasady ADCC to nie jest do końca, to nie są zasady, które sprzyjają stylowi naszej akademii. U nas gra się więcej gardą, gra się z dołu, także no tutaj jeżeli ktoś dobrze rozgrywa to taktycznie, to czasem ciężko się przebić. No i podobnie było w walce Kacpra z późniejszym finalistą, czyli zawodnikiem z Ukrainy. Młody zawodnik, 16 lat ma dopiero. No stylistycznie też mi nie odpowiadał, bo dużo zapasów, dużo pracy z góry. Była to bardzo wyrównana walka, gdzie moim zdaniem w tych skramblach parterowych Kacper miał przewagę. Ja siedziałem z dołu na początku walki, starałem się gdzieś pod niego podkręcać, podchodzić. On cały czas na cofce, jak sędzia mu zwracał uwagę, no to tam wskakiwał we mnie, ale nic tak naprawdę z tego nie było. Raz wskoczył, złapałem nogę do takiego siodła. Ale zaczął się wykręcać za matę, wylecieliśmy za matę z tym siodłem, czułem, że miałem bardzo dobrze złapaną tą pozycję, no ale sędzia zatrzymał walkę, zresetował, przeniósł nas na środek, no i jak nas ustawił, no to już czułem, że jego jeden ruch, jedno wyślizgnięcie i nic z tego nie będzie, więc no była tam delikatna kontrowersja, długo tam się ustawialiśmy w tej pozycji, no ale niestety nie wyszło tak jak ja bym chciał. No niestety zadecydowały zapasy. No i w dogrywce od razu wszedł mi w nogi, ja trochę przespałem to, dostał 2 za obalenie. Walka taktyczna, czyli no, przeciwnik był w stanie ją spowalniać. W sumie tak się zakończyła walka, bo dostał jeszcze 1 minusowy w dogrywce za zamulanie, no i tak przegrałem tą walkę w 1/4, więc w ćwierćfinale. Najgorzej, bo odpadłem przed tą strefą medalową, ale co, następnym razem mam nadzieję, że będzie lepiej. Moim zdaniem powinien dostać dużo więcej kar za pasywność, ale może jako trener jestem mało obiektywny. Natomiast też polecam obejrzeć, bo bardzo fajny miał run Kacper. 1/4 finału to też jest bardzo duże osiągnięcie. Let's go, Martyna! Miałam 5 walk łącznie, czyli dużo. Martyna dotarła dalej do półfinału. Pierwsza walka spoko. No uważam, że powinnam jednak trochę tam bardziej zaryzykować. No i w każdym razie
doprowadziłyśmy jakby do dogrywki, bo było 0-0 i czułam się mega dobrze przez to, że robiliśmy tyle tych dogrywek tutaj podczas tych przygotowań, jakby te wszystkie nurki, żółwie i tak dalej. Ja naprawdę nie miałam strachu, mimo że nie wiedziałam, czy ona umie zapasy, czy nie, to jakby ja wiedziałam, że zaczyna się dogrywka i że od razu lecę po mojego nurka, więc tak też zrobiłam i spoko. I jakby normalnie wybroniłam nurkę, wybroniłam żółwia, wciągnęłam w gardę bez kary, więc cieszę się z tego. Myślę, że to jest pod ADCC to jest ważne, żeby właśnie te umiejętności ćwiczyć. No i udało mi się ją sweepnąć, walić i plecy wziąć, więc spoko, cieszę się, w sensie spoko walka. Druga walka była z taką mega mocną znaczy ona jest bardzo mocna w kimonach, jest takim strasznym taleciakiem, takie dziecko od Mendesów. Ona wygrała dosłownie tam 2 tygodnie temu, czy tam jakiś czas temu Mistrzostwa Europy na niebieskim pasie. Bardzo mi się podobało jej jiu-jitsu, jakby jak mnie przechodziła, to miałam takie wow, jakby fajnie mnie przechodzi, co nie, że naprawdę czułam jakby ten taki styl Mendesów, właśnie dużo long stepów i taki outside passing. No i tam mi się udało poddać ją skrętem. Na pewno jak były te przygotowania, no to wiedziałam, że będę się skupiać właśnie na, oprócz tego całego żółwia, no to, że będę robić te choi-bary i że będę właśnie się do nóg wkręcać, co nie? Trochę bardziej myślałam, że mi się uda powalczyć z zwykłą Delarivą, bo właśnie nad tym dużo pracowałam podczas tych przygotowań. No niekoniecznie mi się to udało, no ale mam nadzieję, że na następnych zawodach Potem niestety przegrała półfinał i walkę o 3. miejsce. Czy w perspektywie czasu coś byś zmieniła w tej walce? no na pewno nie poszłam do Outside Dashi. Chociaż akurat to nie jest jakby bezpośrednią przyczyną, jak straciłam punkty, bo i tak było 0 do tego, no ale ta Outside Dashi mnie trochę nawiedza, bo dałam się tam zgnieść. Ogólnie przegrałam tą walkę tym, że poszłam do tego w dogrywce, poszłam do tego nurka i dałam sobie obejść żółwie, co nie? Żaden ze mnie zapaśnik, nie jest to jakaś tajemna wiedza i tak uważam, że te nurki to było spoko. Jakby to, że ja pamiętam, że wiedziałam, że jest overtime i jakby nie miałam w głowie napierdolę, co nie? Jakby przegram to, no bo normalnie jakbym, wydaje mi się, że jeszcze jakiś czas temu, jakbym miała overtime i bym wiedziała, że po drugiej stronie jest dziewczyna, która ogarnia zapasy, to bym miała takie... No i pamiętam właśnie, że się kręciłam z jej nogą i miałam takie, o, czy to jest to? A potem obejrzałam to nagranie i to totalnie nie wygląda tak fajnie, jak w mojej głowie wyglądało, co nie? To wygląda jak taka po prostu ciapa kręcąca się, no jakby tam nic nie było ciasno, tam nie było dużego zagrożenia, co nie? No i na przykład to uważam, że była moja stracona szansa, co nie? Że jakby byłam w tej pozycji i że nie wykończyłam tej pozycji, więc na pewno jakby takie bardziej ostrzenie się w tych skończeniach. No ale myślę, że ja akurat jestem w dobrym miejscu, żeby to robić, więc... Bo ja ogólnie nie wiedziałam, że są walki o 3. miejsce, co nie? Ja myślałam, że jakby półfinaliści mają brązowe medale, co nie 2. I dopiero na tablicy zobaczyłam, że jakby są jakieś walki o 3. miejsce, co nie, że jakby chyba to się jednak biją o 3. miejsce. No i więc ja totalnie jakby nie ogarnęłam, nie byłam przygotowana na tę walkę. Natomiast też fajny run, fajnie się zaprezentowała, tam małe błędy techniczne. Była taka sytuacja, że jakby walczyłyśmy
i ja poszłam z tego co pamiętam, poszłam do wrestle-upa i złapałam jej głowę i ona trzymała moją nogę i ja wiedziałam, że nie chcę zostać 3 sekundy w górze. Jak zostajesz 3 sekundy w stójce, to już wtedy jest zmiana pozycji i już wtedy są kary za siadanie, co nie? Więc ja wiedziałam, że od razu jak tak naprawdę wstałam z tą głową, to miałam takie okej, muszę usiąść z tą głową, co nie? Więc ja wciągnęłam z tą głową i potem patrzę na tablicę, że ma 2, co nie? I rzeczywiście jakby później jak oglądałam to nagranie, to widzę, że jakby ona trzymała moją nogę, no i jakby totalnie zrozumiałe jest to, że sędziowie pomyśleli, że to jest obalenie, co nie? Też wydaje mi się, że nie głowa, tylko technika, jakby miałam double trouble i dałam uciec. No trudno. You can't always be the best, but you can always have the best skill. Natomiast no, z takich turniejów wynosimy najwięcej, także najwięcej wiemy z czym pracować i jak rozwijać się dalej, także również tutaj wydaje mi się, że można być zadowolonym i bardzo fajnie jakby na przyszłość to wszystko rokuje. Tak? To było i tak fajne uczucie, co nie, że jakby być tak blisko tego finału, okej, jakby nie udało się, co nie przegram ten półfinał, no ale jakby to, że ja walczyłam o ten finał, to w mojej głowie miałam takie wow, jakby to jest duży moment dla mnie. So on ADCC trials, we had a weird case going on that the first fight for some of the people was on Saturday and then rest of the fights were on Sunday. And I had this fight, first one on Saturday, and it went well, it went good. I fought against Otto Kuika and he's really experienced. I fought him before also on ADCC and it went to decision. I won on decision, but it was really close. This time I was better. I improved on our last fight and I had good tactics. Like I tried to tire him out at the beginning and then chasing the back, which is what I want, and yeah, I managed to get like in literally last second I think, or last few seconds, I managed to get the sub as well, so it was nice. Yeah! Woo! Oh, the guy is like... Ubacy kuku! Ubacy kuku! This was maybe an overreaction. I have no idea what you shouted, but... First fight is the worst. It's kind of you get your nerves out of the way and you get into the zone, into the mood, and then I was hyped and you are going home to sleep. And then on Sunday was like starting all over again, everything like warm up, and you lose the momentum from this first fight. So it was more, in my eyes, it was more like 2 competitions day to day than like 1 competition, because you're going home, you're sleeping, you cool down and then you need to do everything over again. Yeah. Max no, przegrał swoją walkę chyba w 1/16. Second day I fought against Linus. I had some plan going into this fight. I never fought him before, but I was aware of him. No to jest doświadczony zapaśnik, który też jakby bardzo dobrze taktycznie rozegrał tą walkę, nie ryzykując za dużo i pauzując Maxa w pozycjach jak najlepszych dla siebie, przez co troszeczkę było się ciężko Maxowi przebić. I was aware about his wrestling, so I developed some kind of tactics from guard, and I had my positions. I was climbing the back and I had 1 hook in with the parallel control of the shoulder, and I messed it up there. That was like my biggest position. He was quite solid from the top and passing, but I think I had some desperate wrestle ups from the bottom that I shouldn't do, and now that I know how the fight went, I know about the differences that I would make, different tactics for the maybe like the future matchups against the good wrestlers. But yeah, like I'm not satisfied. I think I could have done more in this fight, but it went to decision, which is okay that I lost. I knew that I was losing on decision. Solidna, fajna walka z bardzo dobrym zawodnikiem.
Poza tym walczyły też dziewczyny, niestety odpadły w pierwszych walkach. Tutaj wydaje mi się, że na wyróżnienie zasługuje Roxana, która walczyła z obecną mistrzynią Europy, też Ukrainką, bardzo, bardzo dobrą dziewczyną, która po prostu bardzo agresywnie wjechała od pierwszej sekundy, troszeczkę przejmując inicjatywę i jakby zanim, jak się pozbierała już Roxana, no to troszeczkę już też było za późno, troszeczkę była wybita z rytmu, natomiast no, wydaje mi się, że nie pokazała swojego potencjału, no ale spokojnie, jakby cały czas wydaje mi się, że my ciągle jesteśmy na początku drogi, także jeszcze wszystko przed nimi, a biorąc pod uwagę, jak walczą teraz, no to myślę, że można być optymistycznym, bo nie zwalniamy tempa, cały czas jedziemy dalej.